No, jestem ciekaw, co to po tych 4 miesiącach się tutaj dzieje. Cyk. No jest, samochód stoi. Otworzymy trochę, żeby światła. Cyk. Trochę się nasypało z desek. Dlatego ten pokrowiec też jest, żeby nie sypało się na samochód. No jest, koła są 4. Cyk. Kurczę. Normalnie jakby świeżo z myjki był. Zero kurzu, zero nic. Zero jakiejś brudu. 4 miesiące tak stał w garażu, widzicie? I to dlatego ten pokrowiec działa. Wszystko jest na miejscu. Jakieś poduszeczki. No. Także po 4 miesiącach postoju mogę Wam przedstawić czarnulę, czyli 124 Coupé 3.2 silnik. Cyk, zobaczymy, co tu się dzieje. O no, tutaj już jest trochę gorzej. Wrzucę światło. Co to jest? Mam nadzieję, że nie myszy. A może i myszy? Rozkleja się tutaj góra, prawda? O, to wszystko jest do wyrąbania. Coś mi się wydaje, że chyba... Przepraszam. Chyba teraz to wszystko zerwę już totalnie, bo to tylko spada i brudzi mi. Także tą matę muszę całkiem odkleić. O, może z daleka będzie lepiej widać. I na razie będę jeździł bez. A do lata, do momentu, kiedy będzie się naprawdę wysokie temperatury będą się tworzyć, będę musiał kupić nową i założyć. Mam nadzieję, że żadne gryzonie się tutaj nie wdały, bo jest taki możliw. Ale wszystko wygląda raczej dobrze. Nie ma jakichś śladów chyba na razie zwierzyny. Chociaż to, że takie naskubane, to jest podejrzenie, że mogły te myszy tutaj się bawić. Of course. Akumulator nie był przez pół roku. No, sorry, 4 miesiące odpalany. Kluczyk do klemek jest. Najlepsza rynienka świata na klucze. Zaraz podłączymy aku, klemę i zobaczymy, czy to wszystko praży. A więc, tak jak sądziłem, akumulator jest spadnięty. Muszę go podładować albo załatwić jakiś inny, bo niestety nie praży. Nic dziwnego, tyle czasu stał, nie był już nowy. A tym trzeba się zająć. Zerwać to całkiem. To muszę odkurzyć tutaj, bo zobaczcie, wszystko się nasypało. No co, motor jest nie robiony, jakby tak powiedzieć przeze mnie, czyli jak ja kupiłem ten samochód X czasu temu, lat temu, tak nic nie remontowałem przy silniku. Jest zapocony w odpowiednich miejscach, gdzie zawsze się poci. Podobno tam pewnie widzicie gdzieś tam daleko, o, właśnie tam jest też przypocony, tu z przodu. Sorry, robiłem coś przy nim. Wymieniłem tylko uszczelniacz na wale korbowym tylny od strony sprzęgła, bo w normalnym miejscu, tam gdzie zazwyczaj te uszczelniacze się, czy tam zimmeringi, gdzie się kruszeją od wieku i puszczają. Olej leciał mi, bardzo dużo mi kopa oleju, więc to wymieniłem. A tak poza tym nie robiłem przy silniku nic. Trochę ziemi. Coś mi się wydaje, że ktoś tu tym jeździł chyba, bo ja nie pamiętam, żebym zostawił go po takim błotku. Może tata gdzieś tam robił rundkę. Co oczywiście jest dobre, żeby tylko w duży deszcz nie jeździć, bo nie chcę tam wody mu ładować. Oczywiście bardziej się dokładnie zajmę oględzinami od spodu. Muszę gdzieś zlokalizować jakiś dobry podnośnik albo kanał. I zrobimy przegląd dokładny, żeby zlokalizować największe problemy.
Dzieje się tutaj, tak, dzieje się. Pewnie jest dziura na wylot już, na bank. Dobra. Łatwy prąd i odpalimy tego dziadeczka. Udało mi się ogarnąć jakiś, kurde, wehikuł czasu, prostownik. No i jedziemy. Zdjąłem klemę i ładujemy akumulatorek. Będzie musiał trochę postać, żeby zładować, żeby nabrać mocy. A ja w tym czasie zajmę się tym tutaj czymś. Trzeba to dobrze odkurzyć. No i proszę Państwa, zagadał od pierwszego strzału. Trochę mi zajęło zdemontowanie tego, co pozostało, tego syfu. Na razie to zostawię tak. Najważniejsze, żeby mi nie sypało się na silnik. Przedmuchałem troszkę kompresorkiem tutaj to wszystko, żeby jakoś można było go odpalić. No i jest. Działa. Kręci. Pięknie pracuje. Jeszcze ala ciekawostka. Przepływkę mam Magneti Marelli chyba, tak? Bo moja oryginalna Boscha padła. Założyłem właśnie ten tańszy zamiennik. I o dziwo na początku po zainstalowaniu miałem problemy. Niby działała, ale silnik nie pracował równo, ciężko zapalał. Bardzo ciężko było go uruchomić. Jak już odpalił, to chodził nierówno. Wiadomo, jak odłączyłem wtedy przepływkę, to chodził jakby bez przepływki, wiecie o co chodzi. Ale jeżeli ją podłączyłem, to niby lepiej, ale mimo to bardzo nierówno pracował, no i czasami podczas na wolnych obrotach, jak ruszałem ze skrzyżowania, to potrafił zgasnąć. Czyli w tym momencie, kiedy dajesz mu leciutko gazu, to on zamiast podnieść, to spadał. Spadały obroty do zera. Przy automatycznej skrzyni na światłach trochę było ciężko. Ale pojeździłem trochę, raz, drugi, trzeci, już myślałem, że będę musiał kupić oryginalną przepływkę, bo jedni na internecie chwalą sobie te zamienniki, drudzy mówią, że szkoda pieniędzy, że tylko oryginalny Bosch. Jak tam poziom? Mało, trzeba będzie dolać. Summa summarum, szczerze, po jakimś czasie jeżdżę i problemy się uspokoiły. Tak jakby ręką odjął. To znaczy, nic nie robiłem z tą przepływką, tylko po prostu zostawiłem go, mówię, pomyślałem sobie, ok, przepływka jest do kitu, będę musiał kupić jednak oryginalną Boscha za 500-600 euro. No i co, na następny urlop przyjeżdżam, odpalam, działa. Jak ręką odjął. Kolejny urlop działa, no i od tamtej pory jakby sama się naprawiła, albo się ustabilizowała, albo coś, nie wiem. Trochę rozwinąłem ten mój temat, ale ogólnie kupiłem przepływkę drugą, tańszy zamiennik Magneti Marelli. Na początku nie chciała chodzić, ale tak zostawiłem. Postał trochę, później odpalam i działa. I działa wszystko, pięknie pracuje, jak słyszycie, równo, bez żadnych problemów. Dobra, udało mi się go jakoś uruchomić. Wyjadę zaraz na słoneczko i będziemy działać dalej. No i oczywiście, co musi być? Pierwszy test drive. Wyjazd tylko z garażu i zobaczymy, jak to chodzi. Na razie wszystko jest ok. No, tak jak tutaj jeden kolega, który też nagrywał z jazdy, jaram się jak dziecko. Na razie jeszcze silnik jest nierozgrzany. Dopiero co wyjechałem po długim postoju z garażu, więc nie chcę go butować. Leciutka tylko przejażdżka, ale sami posłuchajcie. No, delikatnie. Nie chcę go tutaj cisnąć. I trochę dzisiaj jest niska temperatura, 6 stopni, więc przy otwartym oknie trochę nieciekawie, ale chcę jechać przy otwartym, żeby posłuchać, czy coś trzeszczy, szumi. Na razie wszystko ok. No elegancko, no. Za każdym razem po długim postoju spodziewam się jakichś przygód. Coś nie działa, nie chcę odpalić, bo już z doświadczenia mam takie problemy. Ale tym razem odpukać, na razie wszystko jest ok. Morda się cieszy, moja jak zwykle. I radochę daje. Także kurde, jak się fajnie jeździ 124. No i szczególnie w tym lusterku wstecznym, jak
co za każdym razem jak spojrzę i widzę takie to załamanie tylnego słupka C. To jest to. W sedanie jest normalnie, a tutaj jest taka ta sylwetka, która właśnie dodaje takiego smaczku. Dobra, zrobię małą rundkę, żeby się rozgrzał silnik i wtedy będziemy oglądać dalej. Na razie jest wszystko elegancko. Ogólnie jeszcze muszę mu wymienić olej, bo już dawno nie był wymieniany. Wiadomo, samochód tylko jest odpalany od święta, ale oliwa już jest zmęczona, więc też trzeba delikatnie, zanim wymienię na świeżutki olejek, który już w bagażniku razem z filtrem wożę już chyba z rok czasu. No właśnie. Dobra. Podelektuję się jeszcze jazdą, posłucham i... Ale kurczę, cichutko jest, nic nie trzeszczy, nic nie szumi. Teraz przehamujemy. Hamulce też cicho. Nie szorują, a wiadomo, zawsze po postoju lubią trochę złapać nalot rdzy i później szumią albo czuć w pedale takie pulsowanie nierównych tarcz. No rok temu wymieniłem na nówki, no, z tyłu zmieniłem na nowe, z przodu też niedawno, chyba ze 3 lata temu zmieniałem 4 na nowe, więc nie ma prawa szumić, ale wiadomo, zawsze to po postoju jest. Dobra, kontynuuję moją jazdę i delektuję się, a później wracam do Was. Aha, jeszcze wracając przy okazji podczas jazdy, tutaj mam taki alarm, który założył poprzedni właściciel. Jest to alarm dokładany. To znaczy alarm, to nie jest alarm, tylko to jest otwieranie centralnego zamka z kluczyka. I to jest właśnie taki tutaj joystick do tego, pilot. I chodził mi dosyć długo. W pewnym momencie przestało trochę działać, bo zaczął nie odbierać, raz działa, raz nie. Poszedłem do majstra, który mi wymienił baterię, bo myślałem, że baterię, jak wymienił mi baterię, tak przestało działać. Wiem, że trzeba to jakoś pewnie zakodować, ale nie wiem jak. Może ktoś z Was wie, jak takie coś się koduje. Prawdopodobnie jest taki chiński, najprostszy moduł centralnego zamka na pilota dokładany. Dajcie mi może znać, jak to się robi, czy ja tu jestem w stanie sam sobie zorganizować, wiecie. Przytrzymujesz pilota 2-3 razy albo odpalasz silnik, wiecie, ta procedura. Czy można sobie samemu w domu to zrobić, czy jednak trzeba jechać do człowieka od alarmów, żeby to skomunikował tego pilota z centralką. Otwieram z kluczyka, jest to taki trochę smaczek retro, nie? W dzisiejszych czasach wszyscy z pilota, a tutaj sobie z kluczyka pykasz. Ale jak się na przykład w kilku gdzieś idziesz na zakupy, to trochę jest to irytujące. Lepiej, wiecie, jak się przyzwyczai człowiek do wygodnego, to później nagle cały czas z kluczyka otwierać. No nic, fajnie, żeby to chodziło, nie zawsze muszę używać, ale może dać jakąś radę, jak to samemu skomunikować. Silnik już dostał 80 stopni, ale wiadomo, że to cały jeszcze nie jest ciepły. Korzystając z okazji, może zrobię mu start. Cyk. No dobra, prawie się toczymy. Wiadomo, skrzynia nie jest rozgrzana. Jadę 90 zgodnie z przepisami. No jest. Jest moc, jest moim zdaniem te należne 200 koni, co najmniej. Nie, na hamowni nigdy nie byłem, ale podejrzewam, że jest 200 koni, także na pewno czuć tą moc. Dobra, wjeżdżam z powrotem swoją zagrodę i będziemy to wszystko odwszawiać, odkurzyć. Trzeba wszystkie dywaniki pościągać, przewietrzyć. Takie wiosenne wietrzenie auta. Na razie. Już się morda cieszy. No właśnie, już się morda cieszy. Zaczął raz przegazować i oje. Wspomaganie, wiadomo, jak się przyzwyczai człowiek do tych nowych samochodów, gdzie leciutko się skręca, to trochę jest ciężko, wiecie. Trochę muły trzeba mieć, ale to jest właśnie smaczek tych samochodów. Zobaczymy, czy kickdown działa. Jest, tak, działa. Po nasięciu kickdownu jest bieg w dół. Dobra. Witam z powrotem.
Witam, żegnam, witam. Przecież tak to będzie montowane razem, to nie ma sensu się witać, żegnać. Podjechałem sobie tutaj na słoneczko, w wygodnym miejscu. Wrzuciłem go jeszcze na prostownik, niech ten akumulator się doładuje, bo on długo stał. W tym świetle widać już lepiej, co tu się wszystko dzieje. Jak to wygląda. Wiadomo, standardowo trochę rdzawki. Tutaj tak za bardzo chyba zjedzone nie jest. Zaraz coś tu zoom zrobimy. Tam może coś się dzieje, a może nie, nie wiem. To światło takie ostre, słoneczne nie jest pomocne w nagrywaniu. Pod zbiorniczkiem spryskiwacza na pewno tam się dzieje, bo tam już wiedziałem kiedyś, że się dzieje, więc to jest standardowo. O. Nie chcę nawet zajmować tego zbiorniczka czy filtra. No ale wiadomo, tam jest nadkole przychrupane, ale to standard. Co na szybko. Standardowo dywaniki WEG. No co, troszkę piachu. Tu się zawsze gromadzi piasek z butów. Nie wiem, czy to to jest taki przypadłość. No dziur nie ma, no ja nie widzę, żeby tu się od tej strony coś działo, ale wiadomo, że tutaj może nie być widać, a od spodu jest. Tak czy siak, woda mi tu nie wchodzi, wilgoci nie widzę żadnej. Zdjąłem też tylne tutaj siedziska, żeby do tej elektryki się dostać, żeby trochę powietrza tu złapało, wilgoci nie wydmuchać tą wilgoć po zimie. Tutaj jest nalot rdzy od środka już, podejrzewam, że od dołu to się zaczęło i tutaj się przechodzi, więc tu pewnie jakieś dziury będą. No nie wiem, jakoś nie widzę, żeby w innych miejscach mocno się coś tam rudziło. Tylko tu w tym miejscu, nie? To co widać. Tu jest jakiś pewnie tunel taki, jakiś, wiecie, zaślepka, jak to się mówi, czy tam brok. W blokach silników są broki, nie? Tu jest raczej zdrowo. No tu wykładziny nie będę ściągał, bo to by trzeba było całą tą tapicerkę podnieść, żeby się dostać i zobaczyć, co tu się dzieje w tych zakamarkach. Na wylot dziury nie ma, bo nie mam tu wilgoci. No nie mam problemu z wodą w kabinie. Bagażnik też. Musiałem to wszystko pościągać, ale są naloty rdzy. Tutaj są te montowane amortyzatory, to też na tych jakby miejscach, gdzie są zamontowane amortyzatory, też tam widziałem rdzę. Po tej stronie tu jest pompka centralnego, a to moduł szyb komfortu, wiecie jak to tam zwał, tak zwał. Tu przy tym broku nie widać tych nalotów rdzy. No to widać, 10 razy otwierane. Już ta gąbeczka poniszczona. No. Nawet może za moich czasów, może nie. Bo oczywiście pompkę centralnego wymieniłem, mam inną. Moja się spaliła, ale to w innym odcinku powiem, jak to się stało. Bo się działo, ale wszystko no tutaj od dołu, no widzicie, jest dosyć dobre takie, no. Nie jestem specem, ale moim zdaniem, no dobra baza jest, no. Warto chyba inwestować w ten samochód. I z tego co widzę po innych, jakie są sztrucle, że wiecie, Flintstony to standard. No tu jakoś nie widać mocno tych Flintstonów. Jakbyśmy te wszystkie plastiki pościągali, to może by było widać. To, że gdzieś tam na wierzchu się rdza pokazuje, tak tutaj, gdzie tutaj po tej stronie nie jest tak źle, ale po tej nawet w chromiku odbija się. O, tutaj widać. O, właśnie. Tu już jest dziura, że aż odkleiło się. Cyk. O, suwenir. Tak. Stara mercedesowska blacha. Z piachu postałeś i w pył się obrócisz, tak? Moja wersja, sorry. Także tu jest dziura na wylot, nie? Pewnie jak się to otworzy, to będzie wszystko do robienia. Ale takie te kosmetyczne rzeczy. O, tutaj też ktoś coś robił. O. Zaraz zoom złapię. Pod słońce to tak zawsze jest. O. Tu też jest tak. Najbardziej mnie interesuje spód. Ja lubię mieć zdrową bazę, a takie kosmetyki jak gdzieś tam rdzawki to nie przeszkadza mi już tak. Nie jestem
Nie jestem aż taki wybredny, nie? Ważne, żeby było dobrze, żeby było solidny samochód, baza dobra, bezpieczna. A tutaj właśnie parę osób się na internetach czasami pyta, co się dzieje z tymi gumeczkami, które można teraz nabyć w necie, z niemcowni też, albo też z innych sklepów, za małą część ceny oryginału, który się kupuje razem z tą gumą, z tą uszczelką, z tym ściągaczem, nie? To się taki komplet kupuje, już nie pamiętam ile tam było, wiecie. Boże święty, 250 euro? Nie, 150, nie, 200 euro. No jakaś taka cena kosmiczna jak za taką gumeczkę. I ja sobie nabyłem tam za ile? Za 80 euro czy 60? Same te gumki, zamienniki, wiecie, jakieś tam firmy, krzak. No i co, gumka moim zdaniem kształtem, wymiarem wszystko pasowało, nie? Ale niestety flok, którym jest pokryta, jest do dupy. No ile ja razy tymi drzwiami trzasnąłem, może od założenia. Bo to już gumki już mam, ja wiem, z rok może, nawet nie. Ile ja trzasnąłem razy tymi drzwiami? W sumie z 20, 30, no może więcej, nie? No i co to się takie coś dzieje? Dajcie spokój. No. Także szczerze, ja bym wziął tego floka, zerwał i całą gumę zostawił, to by lepiej to wyglądało niż takie coś. To tak czy siak, jak ktoś się chce sobie w takie coś kupić po taniości, to jest ok, ale tylko z kształtem, a z flokiem jest do dupy. Tak czy siak, lepiej chyba to wygląda niż wtedy, bo miałem już takie zjedzone, że dziura była na wylot. Można było paluchy wkładać. No, tak jak tu. Cyk, cyk. No co? Pas się tak słabo naciąga, albo jest zamieniony, odwrócony. A i tamten podajnik z tamtej strony mi trochę przestał się odzywać. Uruchamia się tylko raz na 20 razy i to szczególnie jak po długim postoju uruchomię, to się tylko wysunie raz. Więc podejrzewam, że jakieś zimne luty albo coś takiego w sterowniku. A tak poza tym, no to co? No. O właśnie, coś wam pokażę. Roczny flok. A tutaj przy lusterku 30-letni flok Mercedesa, nie? No, to ładnie można sobie porównać. I powiedzcie mi, o co chodzi, nie? I też guma jest jeszcze miękka. No, jestem w szoku, jeżeli chodzi o materiały, że po tych 30 latach te wszystkie uszczelki potrafią jeszcze być takie elastyczne. Kiedyś to było, nie? A to za 3 lata będzie do kosza. Jeszcze jakbym codziennie używał samochód. No właśnie, taka moja rozkmina. Szyberdach też otworzyłem, niech się przewietrzy. Później poczyścimy te wszystkie szyny. No jest co robić. Ale lubię to. Jak to się mówi? Lubię to. Dobra, kończę ten wywód, bo już za długi film. Błoto, błoto, błoto. Takie mamy Wielkanoc. 3 stopnie, teraz może z 6, ale 3 stopnie rano. Dobrze słoneczko dzisiaj jest. Jutro będzie padał deszcz, więc tylko mam dzisiaj okazję się przejechać na suchości. Chociaż i tak, wiecie, jak to na wsi, nie? Ogólnie asfalt jest wszędzie, tylko że na podwórku nie jest do końca asfaltowo. No. Ale lepsze to niż żeby stało w garażu. O, coś tutaj się też dzieje, nie? Już purchelek kwitnie. Dobra, nie patrzę tyle, bo szyba też mlekiem zarasta. No i tak, oczywiście gdzieś tam to w kolejce będzie do wymiany. Ale z drugiej strony ostatnio mnie takie nachodzą myśli, że czy te wszystkie takie odpisowane samochody idealne, perfekcyjne są naprawdę takim świętym gralem, żeby je zdobyć? Wiecie, o co chodzi? Żeby dopracować samochód do perfekcyjności, jakby wyszedł z fabryki? Tak, mechanicznie, tak, wszystko, ale na przykład takie rozwarstwianie się szyby, które nie wchodzi na pół szyby, tylko wiecie, tutaj. Czy to nie jest taki właśnie smaczek, że jest to jednak oryginalne, stare auto? Brzydko to wygląda, ale nie wiem, nie będę tego na siłę jakoś robił specjalnie, poczekam jeszcze trochę. Zrobię najpierw ważniejsze rzeczy w tym samochodzie, nie? Ale to takie jest, jakby to powiedzieć, sznyta, taka, wiecie, blizna na twarzy wojownika. Widać, że przeżył nie jedno.